Dzień dobry panie i panowie, witam wszystkich bardzo serdecznie po bardzo długiej jak dla mnie przerwie, po wakacjach moich, krótko mówiąc urlop był, bo trzeba jak najbardziej. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj pomówimy o tym, co tam ciekawego w świecie Marvela, w świecie horrorów, w świecie różnego rodzaju innych filmów, krótko mówiąc, co tam w Hollywoodzie. Więc jak najbardziej, witam bardzo, bardzo serdecznie. Jason Kruger, cześć, fajnie, że jesteś. Adrian Mike, proszę bardzo, witam cię również bardzo serdecznie, jest i Błażej, bardzo fajnie, bardzo dobrze, że jesteście. Słuchajcie, tematów dzisiaj nam nie zabraknie, bo rzeczywiście będzie się działo. Oprócz oczywiście Amazon poleca, oprócz tego, że mam nowe płytki, które nabyłem drogą kupna. Pomówimy jeszcze dzisiaj, między innymi, panie i panowie. Będzie niestety cykl Pyselu nie oszukasz, bo odeszła od nas Shannon Doherty, a także Bob Newhart. Będzie cykl i to dosyć konkretnie o nim pomówimy, z cyklu Po jaką cholerę, bo będzie nowa wersja Ognistego Podmuchu, będzie nowa wersja filmu The Running Man, czyli Uciekinier z Arnoldem Schwarzeneggerem, a także będzie nowa wersja filmu Kosmiczne Jaja. To są po prostu jakieś ogromnie totalnie i wielkie jaja. Pomówimy sobie o drugiej części Megan, właśnie rozpoczęły się zdjęcia, o filmie Gorączka 2 Michaela Manna. Sekundkę. 5 złotych. Karwowski, i chcesz mi wytłumaczyć, że jak będę mył zęby, to się nie zestarzejesz? Tak. Karol, zestarzejesz się, ale później. I ładniej. I Magda będzie dłużej sprawdzać, czy wracasz do domu prosto z pracy. Dziękuję bardzo 40-latku za donata. Żółwik, piąteczka dla ciebie. Bardzo mnie to cieszy. Ale wracając do meritum. Będzie o Marvelu i to dosyć sporo, bo pomówimy oczywiście o serialu Wonder Man. Będzie oczywiście o tym, że najprawdopodobniej bracia Russo powracają do Marvela. Witam cię Nighthawk bardzo serdecznie na Instagramie. Pomówimy, panie i panowie, o tym, że możliwe, że Robert Downey Jr. powróci, może nie w tej samej roli, ale zobaczcie, będzie o nowym Hellboyu, bo ten się jak najbardziej również dzieje. Warner Bros. Discovery, oni nie byli sobą, gdyby czegoś tam nie wymyślili, więc będzie oczywiście o tym, a także pomówimy o tym, że Meryl Streep w nowym filmie twórcy Vanilla Sky, panie i panowie. Tutaj Adrian pyta, czy jeszcze ktoś czeka na nowe Avengers, bo ja nie, jak mam być szczery. Dzisiaj z Kasią Hamkao bodajże rozmawialiśmy właśnie na Facebooku na temat tego, że ma powstać nowe młodzi Avengerowie, tak, jak Young Avengers, i że tak naprawdę nie czekamy na te produkcje, bo one są rzeczywiście już słabe w tym momencie, chyba że powstaną ze 2-3 jakościowe filmy, które sprawią, o proszę bardzo, jednak Marvel się nie skończył, jednak może to być rzeczywiście bardzo, bardzo dobrze. Więc popatrzymy, panie i panowie, jak to będzie. Słuchajcie, co mamy na początek? Już patrzę, co jest w agendzie na początek. Na początek są moje nowe filmy. Więc zacznijmy od tego. Nawiedziłem, co dzisiaj jest niedziela, w piątek nawiedziłem sklepy charytatywne, ale niestety nie wiem, czy to akurat dlatego, że są wakacje, czy coś, po prostu bardzo słabo było, bardzo cieniutko, aczkolwiek udało mi się kilka filmów wyhaczyć, więc o nich wam pokażę. Więc po pierwsze muszę tutaj włączyć, gdzie tutaj mam jak najbardziej moje nowe filmy. Proszę bardzo. I lecimy dalej. Po pierwsze 2 filmy na Blu-rayasie, panie i panowie. Harry Potter Deathly Hallows. Musicie mi podrzucić, jaki jest polski tytuł, bo nie pamiętam. To są akurat 2 filmy. 3 euro. 3 euro w sumie za taką paczkę. Oczywiście każda paczka tylko i wyłącznie jedna płyta. Nie ma żadnych dodatków, nie ma żadnych książeczek i tak dalej, i tak dalej. Także akurat Harry Potter jest ogarnięty. Tego tak naprawdę tych 2 części brakowało do kolekcji. Po drugie, na Blu-rayasie również cena astronomiczna, euro 50. Due Date. Dopóki odejdą wody, czy jakoś taki rzeczywiście jest polski tytuł. Komedia oczywiście z Robertem Downeyem Jr. i Zakiem Galifaniakisem, czy jakoś takim, proszę bardzo. Jest płytka. Po trzecie, kolejny Blu-ray, akurat jakoś tak się złożyło. The Fourth Kind. Proszę bardzo, to jest akurat straszak. Teoretycznie straszak, sci-fi, różnie to oczywiście może być. Proszę bardzo, Nightbot się w końcu obudził po wielu latach. I teraz tak, ten film widziałem, o kurczę, też na studiach byłem, więc to było gdzieś w okolicach 2000 roku, czyli bardzo, bardzo dawno temu. Patricia Arquette, Gabriel Byrne, a także Jonathan Pryce. I jeżeli pamięć mnie nie myli, to Stigmata, po prostu polski tytuł to było Stygmata. Więc rzeczywiście wtedy, jak widziałem ten film, to mi się podobał. Chyba. Dalej zostajemy w horrorach? Pewnie, że tak. Bo wiem, że czekacie, wiem, że cały czas podrzucacie.
Insygnia śmierci podrzuca Krzysztof Kubiak. Dziękuję bardzo, czyli Harry Potter Deadly Hallows to jest Insygnia śmierci. Cały czas podrzucacie i domyślam się, że w końcu przyjdzie mi obejrzeć te filmy, właściwie oba filmy, albo 3 nawet są, no nieważne. Hostel, panie i panowie, część druga. Na DVD już tym razem. O, proszę bardzo, ładne wydanie, bo nawet rzeczywiście jest jakaś taka wkładka, ale akurat ja lubię takie rzeczy. To mi się najbardziej podoba. Quentin Tarantino Presents. A gadali raz z Quentinem Tarantino, to okazało się, że w ogóle on do tych filmach nie ma pojęcia, no ale tak się zdarza. Znaczy, wie, że produkuje jego firma, ale on tam się nie specjalnie. Cześć, Kino Recenzja, witam się na Instagramie bardzo serdecznie. No i na koniec kupiłem sobie drugą kupna, bo akurat jeszcze nie miałem tejże części. Creed. Pierwsza część tej nowej trylogii o przygodach Adonisa Creeda. Adalet pisze, że Stygmaty, fajny film. No zgadza się rzeczywiście. I mam 2 rzeczy, które dostałem. Więc się pochwalę. Jeszcze nie rozpakowałem, może rzeczywiście jakiś zrobię materiał na ten temat. Po pierwsze jest to Joker. DC, Joker, Warning, Choking Hazard i tak dalej. No wiecie, jak to rzeczywiście jest. Taki ładny Joker, więc spokojnie tam mogę go wrzucić na półkę, może sobie stać koło Ironmana, Szturmowca i tak dalej, i tak dalej. A po drugie, panie i panowie, Wakanda Forever, oczywiście, że tak. Czekaj, czy widać, żeby się nie odbijało światło. Wakanda Forever, wszystko elegancko, ładnie, fajnie, super, świetnie od Hasbro, także no, to nie jest super świetne, ale rzeczywiście może być, więc tak to wygląda. Widzicie, że zakupy niespecjalnie wielkie, no ale mówię, no co poradzisz, nie ma sensu kupować po prostu płyt filmów tylko po to, żeby kupować, ale Nightbot wrócił i teraz szaleje, bo widzę, że chyba 4 czy 5 wiadomości od niego pod rząd, no ale trudno, tak to rzeczywiście już jest z botami, trzeba wykorzystywać sztuczną inteligencję. Dziękuję, witamy z powrotem, dziękuję bardzo, fajnie było naprawdę, nie wiem czy widać, ale akurat ładny kolorek złapałem, broda przysiwiała bardziej, ale było super świetnie. Słuchajcie, Hiszpania 35 stopni, były to prawda 2 dni zimne, a to oznaczało, że było 25 stopni, a tak to po prostu upał, ciepło, pięknie, elegancko, super. Słuchaj, siedzisz sobie nad basenem, w ręku coś zimnego, a na telewizorze śmiga sobie meczyk. Nic dodać, nic ująć, jak najbardziej. Było naprawdę przecudownie, panie i panowie. No dobra, ale tyle o mnie, o tym może sobie pogadamy za chwilę. Teraz Amazon, panie i panowie. Amazon oczywiście poleca, bo Amazon zawsze nam coś poleca i tym razem ja będę polecał również wam. Udostępnij ekran, proszę bardzo, dajemy. Amazon poleca, już mówię na czym to polega. Otóż co jakiś czas, właściwie codziennie Amazon ma swoje rzeczy. O, witam cię Kasia bardzo serdecznie na Instagramie. Ma swoje rzeczy, no i oni mi podrzucają, więc ja wam pokazuję. Oczywiście filmy w bardzo dobrych cenach, ważna sprawa, bo to muszę powiedzieć. Te linki, które zaraz będę wklejał na czacie, są to tak zwane linki afiliacyjne albo reflinki, jak kto woli. I rzeczywiście, kiedy dokonacie zakupu po cenie, jaką wam tutaj pokazuję, Amazon z tego tytułu odpali mi kilka złociszy i dziękuję bardzo, będę bardzo, bardzo, panie i panowie, zadowolony. Więc po pierwsze, jak już tutaj widzicie, Cloverfield, wrzucam już na czacie, ciach, pach, prach, link. Są to 3 filmy na Blu-rayasie. Jest to kolekcja Cloverfield, ten Cloverfield Lane i także The Cloverfield Paradox. Wszystkie te 3 filmy możecie mieć w cenie 69 zł 18 groszy za Blu-rayasa, więc rzeczywiście dosyć tanio. O, jak widzicie, ich jest bardzo, bardzo dużo, także można spokojnie się ogarnąć. Widzę, że darmowa dostawa już we środę, czyli zamawiając dzisiaj już we środę, także w miarę to fajnie działa. To jest po pierwsze, czyli Cloverfield na Blu-rayu 3 filmy. Panie i panowie. Po drugie, film, który im starszy jestem, tym bardziej doceniam ten film. Jaki opalony jesteś, pisze Kasia. Tak, zgadza się, mówię. Hiszpania pięknie było, elegancko, super słoneczko. Może kiedyś o tym pogadamy. Panie i panowie. Po drugie, Upadek z Michaelem Douglasem. Jest to film Joela Schumachera. Również jest na Blu-rayasie. Ciach, pach, prach, wysyłam już tutaj. Wklejam link. Wklejam też link na Instagramie. 53 zł 99 groszy. Ważna sprawa, wszystkie te filmy, które ja wam tutaj proponuję, one mają polską wersję językową. Czy to lektor, napisy albo dubbing, nie ma znaczenia. Zawsze filmy, które wam prezentuję, mają polską wersję językową. 53,99 jak widzicie i czy jest dużo rzeczy? Jak najbardziej, też jest dużo kopii, a trzecią produkcją, którą chciałem wam polecić jest Joker. Tak, Joker, ale akurat jest to film z Joaquinem Phoenixem.
Jest to wersja 4K UHD, panie i panowie, już wam w tym momencie wrzucam link, za 59 zł 99 groszy, więc rzeczywiście cena bardzo ciekawa. Ale jak widzicie, tutaj jest napisane, jest liczba dostępnych sztuk 9. Zapas niedługo zostaną uzupełnione, ale kiedy to będzie, nie wiadomo. Więc jeżeli chcesz kupić film w tej cenie, bo to, że będą uzupełnione, to oczywistość, jak mamy kabaret, ale czy będą w tej samej cenie uzupełnione, no to już tak łatwo nie jest, takie oczywiste nie jest, więc wtedy można sobie spokojnie skorzystać. No, krótko mówiąc, najlepiej jak najszybciej, żeby rzeczywiście to sobie fajnie ogarnąć. Cześć Johnny Depp, witam cię bardzo serdecznie, fajnie, że jesteś, patrzcie, tutaj mi, pokaż się. Dobry wieczór wszystkim, dobry wieczór, fajnie, że jesteś, fajnie, że wbiłeś. Słuchajcie, lecimy dalej, bo rzeczywiście tematów nam dzisiaj nie zabraknie, bo jest dosyć grubo, dosyć fajnie, ale zaczniemy, a czemu by nie, pewnie, że tak może być. Zaczniemy od straszaków, bo wiem dokładnie, że lubicie, więc zaczniemy od straszaków. Ruszają zdjęcia do Megan 2.0, nowe twarze w obsadzie sequela. Już wam tutaj wszystko ładnie pokazuję. Już wam tutaj śmigam. Jesteśmy jak najbardziej dzisiaj. Witam Hard Beaten for Lazing na Instagramie. Jesteśmy oczywiście na YouTubie, na Facebooku, na Twitchu, na Instagramie, a także na LinkedIn. Nie ma nas na Twitterze, bo tam akurat coś pozmieniali, pokombinowali. Słuchajcie, panie i panowie. Uczyłem zdjęcie do Megan 2.0, nowe twarze. To jest akurat artykuł Bloody Disgusting, jak tutaj widzicie, a także portalu Deadline. Studio Blumhouse za pomocą krótkiego klipu poinformowało właśnie o rozpoczynających się zdjęciach do filmu Megan 2.0. Kontynuacja horroru z 2022 roku. Ogłoszenie startu prac na planie nadeszło wraz z wiadomościami o nowych nazwiskach, które dołączają do obsady. No, oczywiście tego nie będę pokazał, bo pewnie zaraz wyskoczą prawa autorskie. A co wiemy o filmie? Proszę bardzo, panie i panowie, już mówię. Szczegóły dotyczące filmu nie są jeszcze znane. Dara! Supra! Niespodziewanka jak cholera, jak zawsze. Scenariusz filmu stworzy Kelly Cooper, która również napisała Megan, no, pierwszą część, z reżyserem oryginału i kontynuacji Gerardem Johnstonem. Na ekranie zobaczymy także gwiazdy hitowej produkcji Violet McGraw i Alison Williams. Ostatnia z nich była producentką wykonawczą filmu, a sequel uczyni z niej pełnoprawną producentkę. W tej roli, tak jak w przypadku Megan, zaangażowani są też Jason Blum i James Wan, bo warto przypomnieć, że firmy panów Bluma i Wana połączyły się i teraz są jednością, całością. Amen. Jak podaje portal Deadline, w obsadzie pojawia się też nowe twarze. Będzie to Tim Sharp, znać go można m.in. z filmu Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy, Aristol Atari z filmu Molly and Max in the Future, Jermaine Clement z Avatar Istota Wody. Dołączają do ogłoszonej wcześniej Yvonne Sakno ze Star Wars Ashoka, czy tam Asoka, jak to woli, i wiem, że Wiktor pewnie weprzęć by się wkurzył, ten z portalu Immersja. Na ekran powrócą również znani z oryginału Brian Jordan Alvarez, Jen Van Epps i Jenna Davis. Dwójka ma się pojawić w kinach 27 czerwca 2025, czyli niespełna rok, więc panie i panowie, zacieramy ręce. Ja jeszcze bardziej. Może tym razem, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale nagrałem recenzję pierwszej części i była to piękna, według mnie oczywiście, piękna recenzja, półgodzinny materiał. No domyślam się, że po zmontowaniu, po wycięciu pewnie byłoby 20 kilka minut, tylko że Marcinek wziął i tego nie włączył, także po prostu stwierdziłem, drugi raz nie będę nagrywał i lipa. Może tym razem mi się uda nagrać, a może więcej, zaszaleję i powiem, ok, to nagrywam 1 i nagrywam 2. Cześć Oliwier, witam cię bardzo serdecznie, panie i panowie, i Lancel dołączył do nas. Mnóstwo piszecie, mnóstwo komentarzy, ja tylko skończę z artykułem do Megan, zaraz będę czytał. Główną bohaterkę pierwszego filmu jest Gemma, pracująca jako twórczyni zabawek, specjalistka od robotyki. Swój najnowszy wynalazek przekazuje osieroconej siostrzenicy. Dziewczyna zaczyna korzystać z Megan, lalki opiekunki, która działa dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji. Jednak prototyp zaczyna wyłamywać się z narzuconych mu ograniczeń. Widzę, że muszę tego Nightbota ogarnąć znowu, bo tyle piszę, powinien się pojawić raz na 10 tam 15 minut, no ale w przygotowaniu jest także film rozszerzający uniwersum Megan. Patrzcie, jeden film od razu uniwersum, to mi szlak mnie trafia, no przecież wszystko teraz jest uniwersum. Wiecie, że Barbie też będzie uniwersum. Projekt o tytule Soulmate
ma nawiązywać do erotycznych thrillerów, które były popularne w latach 90. No jeżeli pamiętacie Nagi Instynkt czy chociażby Sliver, to wiecie o co chodzi. Głównym bohaterem zostanie rozpaczający wdowiec, próbujący poradzić sobie ze stratą żony. Chce przekształcić androida i upodobnić go do zmarłej. Oczywiście modyfikacje nie idą po jego myśli. Produkcja trafi na ekrany 2 stycznia 26. No muszę przyznać, że wygląda to ciekawie. No nie wiem, no na pewno nie podoba mi się sam pomysł, że już będzie uniwersum i tak dalej, bo pewnie potem w 28 części Megan będzie się naparzała z tym robotem, no ale zobaczymy jak to będzie. Poczytam co piszecie na Instagramie. Katarzyna Zamilska. Megan była spoko, czekam na kolejną część, ale też na Smile 2. No rzeczywiście. Czy coś wiadomo kiedy Terminator nowy? Kinorecenzja pyta. Na razie jeżeli chodzi o Terminatora kinorecenzja, to w sierpniu, pod koniec sierpnia pojawi się na Netflixie chyba 8 albo 12, ale mi się wydaje, że 8-odcinkowy serial anime. Rzeczywiście wygląda to on dosyć ciekawie. W tym momencie można na YouTubie znaleźć nowy zwiastun. Jeżeli chodzi o Terminatora jako takiego, nic się nie dzieje. Pamiętaj, że prawa do niego powróciły po wielu, wielu latach do Jamesa Camerona i to on zarządza, to od niego wszystko zależy. A biorąc pod uwagę, jak spierniczył Terminatora Dark Fate, czyli Mroczne Przeznaczenie, to nie chce chyba. Wiesz, problem z Cameronem wydaje mi się jest tak samo jak ze Scottem. Cameron tak się uparł, tak się chwycił tego Terminatora, no ja rozumiem, w końcu sprzedał prawa do Terminatora dawno, dawno temu za $1, teraz w końcu do niego wróciły, jak Ridley Scott do Obcego. Wiesz, tutaj już nie idzie, ale próbujemy, ale kombinujemy. Do tego stopnia przecież, że reżyser ostatniego, czyli Dark Fate, Tim Miller, który w dorobku ma chociażby Deadpoola, powiedział, że on już nigdy więcej w żadnym aspekcie nie chce współpracować z Cameronem. Ale na razie niestety nie ma nic poza tym Terminatorem anime. Katarzyna pyta, myślisz, że inspiracją był Chucky? No na pewno, oczywiście, że tak, tym bardziej, że Chucky w tym momencie dostał kolejny sezon swojego serialu i skoro studio wyczuło, że jak najbardziej zgadza się włoska firma Vittorio Mamona, Lorenzo Casucci i John Schmal, no to trzeba po prostu kręcić. A uniwersum to mnie akurat nie dziwi, bo rzeczywiście tutaj całe uniwersum, cały czas. Cofnę sobie czat, bo tutaj widzę, że ten Nightbot mi już denerwuje. Marcin powrócił, wracam i ja. Witam Marcin, panie i panowie, aleś ty opalony. Ja? No co ty, skąd? Oczywiście, że tak, kurczę, ale że było zabawnie, ponieważ chodziłem w koszulce, więc tak jestem opalony tutaj, a będzie widać? Chyba nie. No nieważne. Opalony, nieopalony, tutaj dopiero potem tam jest jak najbardziej. Cześć wszystkich, ze 3 miesiące mnie tu nie było, ale syn marnotrawny wrócił. Amen. Mi się Megan, pisze Lancel, podobała, obejrzę i tę. Zresztą film ma spoko przekaz. No zobaczymy, tym bardziej, że w dobie obecnie, w dobie właśnie tych wszystkich sztucznych inteligencji i tak dalej, no to po prostu przydałoby się, żeby coś ruszyć to i no bo jak do tej pory sztuczna inteligencja względem robotów w filmie, to głównie kojarzy nam się albo ze Skynetem, albo z androidami z obcego, które no niekoniecznie dobrze działały. Marcin, na jaki film najbardziej czekasz w tym roku lub przyszłym? Powiem Ci tak, we czwartek, bo w Irlandii premiera będzie we czwartek, idę na Deadpoola. Więc to akurat w tym momencie jak najbardziej jestem nastawiony. Tak się zastanawiałem, bo oglądałem kilka dni temu jeden z Q&A, który z Wami robiłem i tam było i tak samo mam podobnie w tym momencie. Oprócz tego nic, bo tak naprawdę jest mnóstwo rzeczy, które mogą wyjść i nie muszą, więc bardzo dużo jest pokasowanych. Marcin Krause, siema wszystkim, cześć Marcin, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie, fajnie, że jesteś. Dobra, teraz lecimy panie i panowie dalej, bo rzeczywiście Hollywood na nas nie czeka, a skoro oni na nas nie czekają, to my nie czekamy na nich, co sobie będziemy i jak se możemy, tylko ciach, pach, prach i lecimy dalej. Tylko panie i panowie, przypomnę, że dzisiaj gadamy sobie o tym, co tam w Hollywoodzie, jeszcze rzeczywiście kilka fajnych rzeczy. Na koniec będę miał dla Was oczywiście złowione w sieci, które mówię w tym momencie już dla tych, którzy oglądać będą ten materiał albo oglądają już ten materiał, bo wiadomo, Matrix z odtworzenia nie będzie dostępny. Jest to piosenka zespołu Slasher Boys, tak, na modłę. Co prawda mam pozwolenie od zespołu, ażeby wykorzystać ten utwór, bo specjalnie się z nimi kontaktowałem już wiele lat temu, bo akurat używałem do tej piosenki do jednej z recenzji, ale jest to na podstawie jednej z piosenek zespołu Backstreet Boys, no i tam akurat już prawnie ma, więc rzeczywiście będzie usunięte. Będą też shorty, ale nie shorty w sensie filmiki, tylko shorty, krótkie informacje o tym, co tam się rzeczywiście dzieje. Słuchajcie, zdjęcia do Gorączki 2 Michaela Manna przesunięte. Wiadomo, że Michael Mann stwierdził, będzie kolejna produkcja i
napisał książkę, teraz akurat rzeczywiście jest taka sytuacja, że jest, panie i panowie, film. Zdjęcie do Gorączki 2 przesunięte. Michael Mann zdradza, kiedy mogą ruszyć prace na planie. Jest to akurat artykuł World of Real. Więc śmigamy. O, widzę, że jest Marcin Krause i ja też czekam na Shreka, pisze Błażej T. No, Shrek to akurat kolejny uniwersum, bo to kolejny Shrek, będzie film o ośle i tak dalej, ale o tym za chwilę. Kilka miesięcy temu informowaliśmy, że zdjęcia do Hit 2, kontynuacji Gorączki, mają się rozpocząć latem tego roku. Niestety nie mamy dobrych wiadomości. Michael Mann zapowiedział, że prace na planie rozpoczną się później. W rozmowie z Los Angeles Times Michael Mann potwierdził, że kończy pracę nad scenariuszem. Prace na planie mogą rozpocząć się jeszcze pod koniec tego roku lub na początku następnego. Według danych serwisu Production Weekly zdjęcia mają się rozpocząć w październiku lub listopadzie tego roku. W międzyczasie Michael Mann zapowiedział, że planuje zrealizowanie remake'u koreańskiego thrillera Weteran. Projekt ten jest jednak na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Czyli patrzcie, wszyscy się biorą za Koreańce, co? Martin Scorsese nie mógł dostawać Oscara, ale zrobił amerykańską wersję Infiltracji i proszę bardzo, Oscar się pojawił. A o czym będzie dwójeczka? Książka Gorączka 2 zadebiutowała w sierpniu tego roku. Przeczytam wam jeszcze raz. Tutaj nawet podkreślę. Książka Gorączka 2 zadebiutowała w sierpniu tego roku. Nie wiem, może ja jestem debilem, może skruch się cofa w rozwoju, ale jak na moje, w tym roku sierpnia jeszcze nie było. No to przyjmijmy, że książka Gorączka 2 zadebiutowała w sierpniu 2023 roku i szybko trafiła na pierwsze miejsce listy bestsellerów New York Timesa. W Polsce książka ukazała się nakładem wydawnictwa HarperCollins Polska. W oficjalnym opisie czytamy. Jak się mogę ukazać, skoro... No dobra, nieważne. Film web. Naprawdę ich Google Translator. Następnego dnia po finałowej scenie Gorączki Chris Sherrills zaszywa się w Koreatown. Ranny, półprzytomny i desperacko usiłujący wydostać się z LA w pogoń, zanim rusza detektyw policji Los Angeles Vincent Hanna. Kilka godzin wcześniej, w trakcie strzelaniny pod światłami stroboskopowymi na końcu pasa startowego lotniska LAX, Hanna zabił wspólników Sherlisa, Neila McCleya. Teraz Hanna jest zdeterminowany, żeby dorwać i zabić także Sherlisa, ostatniego ocalałego członka ekipy McCleya, zanim ten zniknie z miasta. No dobra, nie będziemy dalej tutaj czytać, bo mnie zaraz będzie gardło boleć, panie i panowie. Tylko tyle mamy informacji. No jestem ciekaw rzeczywiście, jak to będzie wyglądało. Michael Mann, no w porządku, dobry rzeczywiście twórca, mam nadzieję, że będzie fajnie. Aczkolwiek to nie jest jedna z takich produkcji, które muszę tak, jak najbardziej, no to nie, no obejrzę, no bo wiadomo, Gorączka 1, no to jest klasyk kina akcji i nie ma tutaj nic dodawać, nic ujmować. Już patrzę, co piszecie. Lancel, nowe odcinki Cobra Kai już zaliczone i już się nie mogę doczekać listopada. Rewelacja. No widzisz, akurat Cobra Kai też mam w planie obejrzeć z moją, ponieważ oglądamy sobie tak po kolei, że tak powiem, nowe stare filmy, no, które ona musi kiedyś tam obejrzeć. No i między innymi Karate Kid jest jednym z tych filmów, które chcę, ażeby nadrobiła. No bo rzeczywiście warto. Nie wszystkie, bo według mnie 4 z Hilary Swank już niekoniecznie, a ten ostatni jak mu tam było? Ze Smithem, z młodym Smithem, to już szkoda po prostu gadać. Panie i panowie, lecimy dalej, bo Meryl Streep na nas nie będzie czekała, skoro my nie czekamy na nią. Bo oczywiście tak to, jak czyta Hannah, to Hannah Montana? Dobre pytanie, Lancel, wiesz, a jak to Hannah Montana nie cała ubrana? Może być wtedy przechlapane, ale Meryl Streep jest cała ubrana. Podaje nam World of Real, że Meryl Streep w nowym filmie twórcy Vanilla Sky zagra ikonę muzyki. Pięknie. A to ci dopiero. Patrzcie, filmem zaczyna od żartu. A to ci dopiero. Tym razem użyliśmy Google Translator, żeby przetłumaczyć z angielskiego na japoński, na koreański, na francuski, a dopiero potem na polski. Co wyjdzie w tym artykule? Świetne. Aktorka Meryl Streep dała się poznać jako wyborna wokalistka na przestrzeni wielu filmów podczas swojej bogatej kariery. Mimo to dzisiejsza wiadomość jest sporym zaskoczeniem. Jak donosi portal World of Real, 75-latka wcieli się w legendarną Joni Mitchell.
Reżyserem filmu zajmie się Cameron Crowe, znany m.in. z takich filmów jak Vanilla Sky, a także U progu sławy, który po kiepsko przyjętym filmie Witamy na Hawajach rozstał się z Hollywood na ponad 10 lat. Dla Meryl Streep angaż w filmie także jest powrotem z przedłużonych wakacji. Ostatnio na dużym ekranie mogliśmy oglądać ją za sprawą Nie patrz w górę Adama McKeya, a i tam aktorka odegrała rolę drugoplanową. Ulubiony film Madame Perfumelli i kino recenzji Nie patrz w górę. Zdjęcia, przynajmniej po prostu podzielił publiczność. Zdjęcia do nadchodzącego biopiku artystki mają ruszyć już na przełomie lata i jesieni. Street wcieli się rzecz jasna w starszą Joni Mitchell w późnym okresie kariery, jak i w czasie po jej zakończeniu w 2015 roku. Jak na razie informacje na temat tego, kto wcieli się w młodą piosenkarkę, pozostają tajemnicą. Choć Jeff Snyder donosi, że kandydatka została już oficjalnie wybrana, wiemy także, że w filmie nie będzie miał konstrukcji klasycznej biografii. A może po prostu wezmą i odmłodzą przy użyciu sztucznej inteligencji Meryl Streep i udało się przy okazji Captain Marvel z Samuelem L. Jacksonem, no a później to już było różnie, między innymi z Harrisonem Fordem w Indianie Jonesie. Przypomnijmy, że Joni Mitchell jest szeroko cenioną przez krytyków i publikę kanadyjską wokalistką i autorką tekstów. Wywodząca się z kręgu artystów folkowych, Mitchell szybko zaczęła eksperymentować z gatunkami naturalnie, łącząc ze sobą folk, jazz, rock and pop. Znana ze swoich głębokich, emocjonalnych tekstów, artystka uchodzi za jedną z najbardziej wpływowych kobiecych figur. Mówię wam, oni używają jakiegoś gównianego, tandetnego, na wpół legalnego Google Translate. Przecież w Polsce nie ma czegoś takiego jak kobieca figura. A jeżeli jest kobieca figura, stwierdzenie, to nie odnosi się do tego, do osoby, tylko do figury kobiety. Ale jeszcze raz przeczytam. Uchodzi za jedną z najbardziej wpływowych kobiecych figur świata muzyki drugiej połowy XX wieku. Słuchajcie, dajcie łapę w górę za to, że jak pięknie, naprawdę jak pięknie ten Google Translator działa dla Filmwebu. Chyba muszę zmienić jakąś naprawdę stronę, bo już oni przychodzą same siebie. Dla Camerona Crowe biografia Joni Mitchell zdaje się być bardzo osobistym projektem. Dziś uznany reżyser Crowe zaczynał bowiem jako obiecujący dziennikarz magazynu Rolling Stone. W tamtym czasie zasnął szeroko komentowanym wywiadem przeprowadzonym właśnie z Joni Mitchell pod koniec lat 70., po którym pozostał z artystką w bliskich relacjach aż do dnia dzisiejszego. Nie mówi się aż do dnia dzisiejszego, tylko aż do dzisiaj. Profesor Bralczyk ostatnio wytłumaczył to dokładnie. W ostatnim czasie pełnił nieformalną rolę asystenta Mitchell. Nad scenariuszem do nadchodzącej biografii pracowali wspólnie przez ponad 3 lata. Wiem, że dzisiaj jestem kąśliwy normalnie, że dzisiaj jestem wredota, ale panie i panowie, taki już jestem, napakowany energią jak kabanos. Zdarza się, oczywiście, że się zdarza. A dziękuję wszystkim za to, że jesteście, za to, że dajecie. I że jest super. Wjechała reklama, czyli będę bogaty, albo nie. W każdym razie tak to jakoś, panie i panowie, wygląda. Jaki mamy kolejny temat? Pewnie mamy kolejny temat. Kolejnym tematem będzie Warner Brothers, bo akurat no dziwnie się w tym Warner Brothers dzieje. Nie tak dawno czytałem o tym, że Warner Brothers, Max, a właściwie no niech będzie Max, a także Paramount Plus mają połączyć siły i stworzyć jedną wielką wspólną platformę VOD. Domyślam się, że po to, żeby konkurować z Disneyem Plusem i Netflixem, ale zobaczymy, jak to będzie. Ale teraz póki co Warner Brothers stwierdziło, nie, no to my się podzielimy na pół i będzie po prostu super rewelacyjnie, ekstra giga czat. No dobra, niech tak będzie, skoro tak chcą, oni wią lepiej, niech będzie. Piotr Bałtoczyk również może mieć swoje 5 minut. Jest to akurat artykuł z Reddita, że co? Znowu, że co? Nie? No, ale lubią takie żarty. Warner Brothers Discovery podzieli się, bo kapitalizacja koncernu spada. Ja wiem, że to jest jedna z takich rzeczy, które gros może nie interesować, ale akurat ja jestem zainteresowany, tym bardziej, że no niedługo San Diego Comic Con, niedługo rzeczywiście Dzień Inwestora, więc pewnie trzeba będzie o tych rzeczach troszeczkę pomówić. Czy Warner Bros. Discovery w obecnym kształcie niedługo przestanie istnieć? Financial Times donosi o planach podziału koncernu, by poprawić sytuację finansową. To już jest po prostu tylko i wyłącznie księgowość. Warner Bros. Discovery to wielki koncern powstały w połączeniu niezależnego, należącego do AT&T, Warner Media i Discovery Incorporated. Gigantyczna inwestycja stała się faktem w 2022 roku. Dziękuję bardzo, Lancel. Marcin, naczelny hejter Filmwebu. Tak powinienem sobie napisać właśnie w stopce. Naczelny hejter Filmwebu.
Jednak nowy koncern został obciążony wielkimi długami, a rzeczywistość nie pokrywała się z oczekiwaniami. David Zaslav, któremu pokazuje w tym momencie palec, w poszukiwaniu miliardów dolarów oszczędności zdecydował się drastyczne kroki, jak masowe zwolnienia i kasowanie zrealizowanych projektów dla natychmiastowych korzyści finansowych. Niewiele to jednak pomogło. Kapitalizacja koncernu jest obecnie dużo niższa niż na początku. W obszernym artykule Financial Times ujawniło, że Warner Bros. Discovery wprowadzone są wewnętrzne rozmowy na temat poprawy sytuacji finansowej spółki. Więc krótko mówiąc, będą dzielić, żeby było super, żeby było dobrze. To tak naprawdę nic nie zmieni, to naprawdę nic nam jako odbiorcom, jako widzom nie da. No ale oni akurat będą mogli się pochwalić, patrz, ale w tym momencie, wiesz, bo to było tak, że na przykład, załóżmy, TVN przynosił zyski, ale już Player.pl nie. I w tym momencie Player.pl damy do kogoś innego i tam niech są straty, a my pokażemy, że jesteśmy super, że mamy zyski. No akurat taki jakiś pomysł im na to wyszedł. Niech se ma. Słuchajcie, już w tym momencie bardzo was przepraszam wszystkich, jak tutaj jesteście, bo ten Nightbot naprawdę, on nie powinien publikować wiadomości co 2 minuty, no publikować powinien wiadomości co 15 minut, no a że akurat tak jakoś dziwnie się zachowuje, no to w tym aspekcie bardzo mi przykro, ale już póki co tak na żywo nic nie będę kombinował, nie będę robił. Ale przychodzi też, panie i panowie, taki moment, że niestety trzeba pogadać o tym, że PESEL-u nie oszukasz. No niestety zdarza się. Takie jest akurat nasze życie, a odeszło od nas bardzo wiele osób. Jakiś czas temu odszedł od nas i Jerzy Sztur, ale ostatnimi czasy, w ciągu ostatnich kilku dni odeszła od nas Shannon Doherty. Brenda z Beverly Hills 90210 miała 53 lata, podaje magazyn People. Sekundkę. Eduardo Gastaldi, hi, how you doing, man? To jest gentleman na Instagramie, który między innymi współtworzył muzykę do filmu nie pamiętam, Predator, a także Infant. How you doing, man? We are just talking about Shannon Doherty. Brenda miała 53 lata. W wieku 50 lat po wieloletniej walce z nowotworem zmarła Shannon Doherty, aktorka telewizyjna i filmowa. Największą rozpoznawalność przyniosła jej rolę w Beverly Hills 90210 i Czarodziejkach. Mogliśmy ją zobaczyć również w Śmiertelnym Zauroczeniu czy produkcjach Kevina Smitha, Szczury z supermarketu i Jay i Cichy Bob kontratakują. Nie będę oryginalny. Wiktor 3 zł 51 grosz. Cześć Marcin, dzisiaj mnie na czacie nie ma, bo robię inne rzeczy, ale mam nadzieję, że wakacje się udały. Ja dzisiaj też trochę odsypiam swoje, bo jednak strefa czasowa inna daje w dupę. W każdym razie masz tu na browarka. Dziękuję bardzo. Wiktor Żółwik, piąteczka, dziękuję za browarka. Jak strefa czasowa inna, to dawaj znać, gdzie się pojawiasz. A my, panie i panowie, wracamy do Shannon Doherty. Ja ją kojarzę z Brandy, no to oczywiście, że tak, bo to wszyscy wtedy oglądali. Domyślam się, że obecny tutaj Lancel chociażby też, bo jest podobny wiekowo do mnie. I z filmów Kevina Smitha tak, no o ile w Jayu Cichym Bobie tak naprawdę miała tam rolę epizodyczną, bo występowała jako aktorka w filmie Krzyk coś tam akurat i pokonała Ghostface'a, no to w Szczurach Supermarketu jak najbardziej była jedną z głównych ról. Z ciężkim sercem potwierdzamy śmierć Shannon Doherty. W sobotę 13 lipca przegrała walkę z chorobą. Ona już dawno właśnie o tej chorobie mówiła, że walczy, że jest ciężko, ale wspierało ją mnóstwo osób. Kilka słów. Oczywiście zaczynała karierę od gościnnych występach w serialach takich jak Ojciec Murphy czy Voyagers. W 1982 roku wygrała casting do roli Jenny Wilder, bohaterki popularnego także w Polsce serialu Domek na Prairie. No oczywiście, że jak najbardziej kojarzymy. Również jeden z pierwszych ról to Nocna zmiana Rona Howarda, Dziewczyny chcą się bawić, w której wystąpiła wraz z Helen Hunt i Sarą Jessica Parker. Przełomową w jej karierze była rola Heather Duke, rywalki granej przez Winona Ryder, Weroniki Sawyer w Śmiertelnym Zauroczeniu. W 2018 roku Doherty dołączyła do obsady Heathers, czyli serialowego remake'u Śmiertelnego Zauroczenia. Przypadła jej rola matki granej przez Jamesa Scully'ego J.D. Oczywiście, że rola Brandy Walsh, no to chyba najbardziej jest kojarzona. Grała bliźniaczkę i brata Brandona grał Jason Priestley. I akurat tak to rzeczywiście było. Doherty, tak, ona zachorowała tak naprawdę na raka piersi, z tego co pamiętam. Poddała się wówczas intensywnemu leczeniu obejmującemu mastektomię oraz chemio- i radioterapię.
W 29 kwietnia 2017 miała dla swoich fanów dobrą wiadomość. Choroba ustąpiła. Niestety nie cieszyła się zdrowiem zbyt długo, bo już niespełna rok później ogłosiła, że i powrócił. Swoją walkę o zdrowia relacjonowała w mediach społecznościowych, a w sierpniu 22 media obiegły fragmenty wzruszających wywiadu, jakie udzieliła Elle. Dokerty wyznała w nim, że nie jest gotowa na śmierć i unika z bliskimi rozmów, które mogłyby zostać odebrane jako pożegnanie. Wiecie, smutna sprawa i to mnie naprawdę bardzo smuci, że my jesteśmy w stanie polecieć niemalże na Marsa, polecieć w kosmos, wymyślić auta, które same jadą, spłynąć kilkanaście kilometrów pod wodę, a nie jesteśmy w stanie wymyślić lekarstwa na raka. No, mam nadzieję, że przynajmniej w tym aspekcie sztuczna inteligencja pomoże i rzeczywiście uda nam się wymyślić lekarstwo na to choróbsko. Ale niestety nie tylko Shannon Doherty od nas odeszła, bo również odszedł od nas Bob Newhart, komik i aktor znany z cyklu Bibliotekarz, miał 94 lata, podaje The Hollywood Reporter, a ja najbardziej Boba oczywiście zapamiętałem z serialu Teoria Wielkiego Podrywu, gdzie grał profesora Protona. No wiadomo, że cykl Bibliotekarz dużo bardziej jest znany, no ale akurat ostatnimi czasy raczej Teoria Wielkiego Podrywu. W czwartek rano zmarł Bob Newhart, amerykański aktor i komik, znany m.in. z występów w trylogii Bibliotekarz oraz komediach Elf, Legalna Blondynka 2, czy występach w serialach The Bob Newhart Show i Newhart przyniosły mu liczne nominacje do Złotych Globów. W 13 roku został nagrodzony Emmy za gościnny występ w popularnym sitcomie Teoria Wielkiego Podrywu. Miał 94 lata. No rzeczywiście ładna kariera i ładny wiek, trzeba przyznać, bo no co tu dużo mówić, chciałbym dożyć 94 lat. I jako aktor Bob zadebiutował w reżyserowanym przez Dona Siegela dramacie wojennym Piekło jest dla bohaterów. W kolejnych latach występował m.in. w Spotkaniu z Alfredem Hitchcockiem czy Paragrafie 22 Mike'a Nicholsa. W 1972 roku na antenie zadebiutował jako serial The Bob Newhart Show. Wcielił się w nim w Boba Hartleya, psychoterapeutę z Chicago. Przyniósł mu on 2 nominacje do Złotych Globów, a w 2013 znalazł się na opublikowanej przez amerykańską gildię scenarzystów liście 101 najlepszych seriali wszechczasów, więc rzeczywiście całkiem bardzo fajnie. Tutaj widzicie akurat zdjęcie jako profesora Protona, czyli tam Artura Jeffreysa z Teorii Wielkiego Podrywu. Również on wystąpił jako profesor Proton w spin-offie, prequelu, aż piękne słowa dzisiaj, w serialu Młody Sheldon. Oczywiście polska publiczność najlepiej kojarzy go z roli Judsona, mentora granego przez Noah Wyla, Flynna Carsona w trylogii Bibliotekarz. Oprócz tego, jak już mówiłem wcześniej, Legalna Blondynka, Szefowie, Wrogowie, seriale Murphy Brown, Ostry dyżur, Gotowe na wszystko, czy Teoria Wielkiego Podrywu, a także Młody Sheldon. Brenda, profesorze, wasze zdrowie. Co prawda herbatka, no ale czemu żeby nie? Już patrzę, co się dzieje. Wiktor Z. Cześć, ja się bujam po Azji przez tydzień i wczoraj wróciłem do Polszy i jakoś tak. Aha, no to w porządku. Adalet pisze, tak, też oglądałem Beverly Hills 90210, dołączyła do Dylana. No niestety, wiesz, tak rozmawiałem ostatnio z kolegą, właśnie odnośnie tego, że Jerzy Szturu również zmarł. Ja mówię, słuchaj stary, ale pomyśl sobie, że ci aktorzy, na których my się wychowaliśmy, na niego też zaczną odchodzić. Mówię, Anthony Hopkins, Robert De Niro, Jack Nicholson, Janusz Gajos, Piotr Frączewski, no, nikt nie jest coraz młodszy. Ja mówię, to po prostu jest i okaże się niedługo, że tym, który przez lata był młodym, pięknym i w ogóle, czyli Brad Pitt, no okaże się, że to on w tym momencie jest już tą starą gwardią, a to po prostu czas leci, że hej. Cześć Stasiek, witam cię bardzo serdecznie. Wiktor, Jezu, jaka szkoda, żegnaj Proton. Zgadza się. Tutaj jeszcze popatrzę, bo jest na Instagramie. Eduardo pisze, all awesome here, have a nice time, my friend. I hope you well too, glad to follow. Spodon Eduardo. Eduardo mówi, że wszystko w porządku, życzę zdrówka, w wielkim oczywiście, panie i panowie, skrócie. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj gadamy jak najbardziej sobie, pewnie, że tak, o tym, co tam panie i panowie w Hormudzie, dziś tutaj powinny mieć, a gdzie ja tutaj w ogóle mam, bo przecież to gdzieś powinno się pojawić, proszę bardzo, niech śmignie sobie, a pewnie, że tak, ja za ten czas wypiję. Aż nawet sobie doleję, mi się już kończy herbatka. Dzisiaj w Irlandii ładna pogoda, widziałem, bo oglądałem dopiero co mecz Lech Poznań z Górnikiem Zabrze. W Polsce ładnie, pięknie 36 stopni. W Irlandii też jest gorąco. Rzeczywiście gorąco jest 15 stopni. Tak, ale rzeczywiście taka jest pogoda, panie i panowie,
w Irlandii. No niestety na to nic nie poradzę. Tak to jako jest. Ale teraz zatrzymamy się kilka chwil przy komiksach, bo akurat rzeczywiście też mam kilka tutaj rzeczy. Zaczniemy, panie i panowie, od nowego Hellboya. Pewnie niewielu z was z nas wiedziało, że nowy Hellboy śmiga, że będzie kręcony, nagrywany. A jednak po tym koszmarnym Hellboyu, którego dostaliśmy ostatnimi czasy, no tym razem aktor wygląda dobrze, zobaczycie zaraz. A czy film będzie dobry, no to już przyjdzie nam ocenić, domyślam się, bardzo, bardzo, bardzo niedługo. Lepszy niż Ron Perlman i David Harbour? Tak wygląda Jack Casey jako Hellboy, podaje nam Bloody Disgusting. No czy lepszy? No zobaczymy, jak dla mnie póki co tylko i wyłącznie Hellboy to jest Ron Perlman. Do sieci trafiło nowe zdjęcie bohatera filmu Hellboy The Crooked Man. Sprawdźcie poniżej, czy Jack Casey wygląda lepiej niż Perlman i Harbour. Akcja filmu The Crooked Man osadzona została w latach 50. XX wieku. Hellboy i jego partnerka, początkująca agentka Biura Badań Paranormalnych i Obrony, trafiają do małej społeczności położonej w Appalachach. Mieszkańcy są prześladowani przez wiedźmy. Sprawa okazuje się jednak poważniejsza i ma związek z przeszłością samego Hellboya. Nowym Hellboyem został Jack Casey, znany z Deadpoola 2. Aktor tak prezentuje się w swojej roli. Popatrzmy, czy da się jeszcze powiększyć. Wygląda w miarę ciekawie, ale to, że wygląda w miarę ciekawie, nie oznacza, że będziemy mieć dobry film, prawda? Efekty wizualne to nie wszystko. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Mam nadzieję, że będzie super. Scenariusz przygotował autor komiksowego oryginału Mike Mignola. Za kamerą stanął Brian Taylor, reżyser takich produkcji jak dwie części Adrenaliny. Pamiętacie, Adrenalina też chodziło pod tytułem oryginalnym, czyli Crank z Jasonem Stathamem, Ghost Rider 2 oraz serial Happy. Nowym Hellboyem został Jack Casey, znany oczywiście z Deadpoola 2, a agentkę zagra Adeline Rudolph, znana z Resident Evil Remedium. Madame Perfumela mi się tak już... Kasia, ty kojarzysz Resident Evil? Daj znać, ten Remedium to nawet jest dobry film, bo nie pamiętam. Hellboy Crooked Man narodził się po nieudanym wskrzeszeniu serii filmem Hellboy z Davidem Harbourem w roli głównej. Nowy projekt powraca do korzeni i czerpie bezpośrednio z komiksowego oryginału. Zobaczmy tego rezydenta, co to było. Z 2022 roku. To był ten na Netflixie. To pamiętam, że oglądałem, ale już nawet nie pamiętam, czy było dobre, więc to musiało być niekoniecznie super świetne. Słuchajcie, tak to rzeczywiście wygląda. No czekam na Hellboya. To jest tak, że dobrze wiecie, że jak tylko wychodzi jakiś nowy Hellboy, nowy Kruger, czy jakaś taka Terminator, Obcy, no to wiadomo, że człowiek czeka na te rzeczy, na kontynuację. No ale nie zawsze to wychodzi na plus. No zobaczymy, jak to będzie tym razem. Mam nadzieję, że będzie w miarę sensownie, ale póki co pozostajemy oczywiście w kręgu komiksów, bo teraz kilka będzie słów o serialu Marvela, czyli o Wonder Manie. Marvel prawie skasował ten serial. Teraz do obsady trafił Byron Bowers. Podaje nam portal Deadline. Pewnie, że tak. Powiększa się obsada serialu Marvela Wonder Man. Najnowszym nabytkiem jest Byron Bowers. Kogo zagra? Tego jednak na razie nie ujawniono. Mnóstwo rzeczy nie ujawniono, ale patrzymy. Serial Wonder Man opowiadać będzie o postaci, która zadebiutowała na kartach 9. zeszytu komiksu Avengers w 1964 roku. W latach 80. postać została odświeżona i od tego czasu pojawia się jako Simon Williams, syn bogatego przedsiębiorcy, którego firma upadła, wyparta przez konkurencję w postaci Stark Industries. Ile to w komiksach mamy tych bogatych, co? Jest Arrow, tak? You have failed the city. Oczywiście jest Iron Man, jest Batman, jest Iron Fist i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście mnóstwo tego. Mężczyzna zgodził się na ofertę barona Zemo, który zaoferował mu supermoce, m.in. nadludzką siłę i umiejętność latania, a w zamian za pomoc w zemście na Avengers. Z czasem Williams dołączył jednak do drużyny superbohaterów, łącząc karierę Herosa z graniem w filmach. Proszę bardzo, tak troszeczkę jak Johnny Cage. Wonder Man był o krok od bycia skasowanym. Serial stał się bowiem ofiarą ubiegłorocznych strajków aktorów i scenarzystów, który wywrócił proces produkcyjny. Zmieniła się też strategia wewnętrzna Marvel Studios, wymuszona przez nowego szefa Disneya. Jej efektem było chociażby wyrzucenie seriali Daredevil Born Again do kosza i rozpoczęcie prac nad nim od zera. Gwiazdą produkcji jest Yahya Abdul-Mateen II. W antagonistę Grim Reapera wcieli się Demetrius Gross. W obsadzie jest także Ben Kingsley. No jeżeli to jest dla Marvela, no to Ben Kingsley teoretycznie powinien się wcielić w tego fałszywego mandaryna.
No jeżeli mamy oczywiście zachować ciągłość i logikę. Realizacją serialu powierzono twórcy Shang-Chi i Legendy 10 Pierścieni Danielowi Cretonowi oraz Andrew Guestowi, scenarzyście m.in. seriali Community i Rockefeller Plaza 30. Guest odpowiada za fabułę, a Creton pełni funkcję producenta, prawdopodobnie stanie też za kamerą. A Brian Bowers to amerykański aktor, którego kariera nabrała rozpędu w 2018 roku, kiedy to zagrał w serialu The Chi. Później mogliśmy go oglądać m.in. w filmach Słodziak, Kimi i serialu Irma Web. W najbliższy piątek na Apple TV Plus startuje serial z jego udziałem Kobieta z jeziora, gwiazdami produkcji są Natalie Portman i Moses Ingram, panie i panowie, więc w porządku. No nie jest jakaś to szczególnie wielka informacja, no ale rzeczywiście motyw jest taki, że fajnie, że coś się dzieje, że pamiętacie, ja mówiłem wam przy okazji tego strajku, że to nie jest tak, że strajki się skończą, wszystko wróci do normy. Nie, to jeszcze rzeczywiście potrwa długo i tak samo jak w tym czasie, kiedy świat się cały zatrzymał, bo się cholerstwo rozlało po świecie, też to rzeczywiście odbija się i będzie odbijać się czkawką dosyć konkretną, dosyć długą. Tak samo będzie i z tym strajkiem scenarzystów i aktorów. To rzeczywiście może jak się z tym wszystkim odkręcimy przez jakieś 2 czy 3 lata, to będzie rzeczywiście super, panie i panowie. Ale lecimy dalej, bo rzeczywiście jest dobrze. Ale teraz może się okazać, panie i panowie, że Robert Downey Jr. powróci do MCU. Ale jak? Ale o co chodzi? No właśnie, o tym nas informuje The Insider, czyli Jeff Snyder. Jeff Snyder uważany jest za dość wiarygodną osobę, kiedy chodzi o przecieki z Hollywood. Jednak w to, co napisał w ostatnim newsletterze, wiele osób nie będzie mogło uwierzyć. Snyder twierdzi bowiem, że jest plan powrotu Roberta Downeya Jr. do kinowego uniwersum Marvela. I ten plan jest prawdziwie szalony. Czy trzeba... Czy jakoś tak. Dobra, lecimy dalej. Co tutaj się dzieje? Przez wiele lat wydawało się, że Robert Downey Jr. skończył już z Marvelem i postacią Ironmana. Jednak w ostatnich miesiącach w wywiadach nie sprzeciwia się idei powrotu. W jednym z ostatnich wywiadów powiedział wprost: zaskakująco jestem otwarty na pomysły powrotu. Tak, jest pomysł taki, żeby powrócił jako jeden z wariantów właśnie Ironmana, chociaż też były takie plany, że gdzieś tam niby z przymrużeniem oka, żeby pojawił się również Tom Cruise w tejże roli. Teraz Snyder twierdzi, że Robert Downey Jr. może powrócić do Marvela. Miałby to zrobić w jednym z planowanych widowisk Avengers. Biorąc pod uwagę ciąg dalszy jego rewelacji, chodzi najprawdopodobniej o część 6 noszącą podtytuł Secret Wars. No bo w tym momencie piątka się pozmieniała, tam ten Kang ma zostać wyrzucony. O tym sobie pomówimy troszeczkę więcej za 2 tygodnie, kiedy pojawi się gość na kanale, panie i panowie. Dlaczego? Otóż Downey Jr. powróciłby jako Tony Stark, ale nie jako Iron Man. Zagrałby inny wariant Starka, który staje się złoczyńcą uniwersum, Doktorem Doomem. Bo w tym momencie Doktor Doom jest kreowany no co tu mówić, na antagonistę w 6 części. Warto pamiętać, że Robert Downey Jr. miał do czynienia z tą postacią, ubiegał się o rolę Doktora Dooma w widowisku Fantastyczna Czwórka z 2005 roku. Nie dostał jej wtedy. Postać z filmu zagrał Julian McMahon. No i nie czarujmy się, to nie była dobra część. I tak, chociaż lepsza niż ta kolejna, no ale nieważne. Nawet jeśli aktualnie plotka jest prawdziwa, to wcale nie oznacza, że Downey Jr. rzeczywiście pojawi się jako zły Tony Stark. 5. i 6. część Avengers mogą mieć wyznaczone daty na premier, 26 i 27 rok, ale same projekty są w rozsypce. Nie mają zatwierdzonych scenariuszy ani reżyserów. Tę ostatnią funkcję być może pełnić będą bracia Russo. O tym pomówimy za chwilę. Tak w każdym razie głoszą ostatnie doniesienia medialne, panie i panowie. No byłoby to niesamowicie wielka wolta w wykonaniu Marvela. Może się okazać, że to będzie potrzebne, bo jak dobrze wiemy, no nie, ostatnimi czasy te filmy no nie są dobre, nie są super, nie są ciekawe, nie są rewelacyjne, a tutaj może się okazać, że no trzeba coś wymyślić, bo jak na przykład popatrzymy na ostatnie projekty Marvela, no to The Marvels, tak, no tego się oglądać nie dało, to po prostu aż oczy bolały. Sekretna Inwazja, czyli ten serial, no to dajcie spokój, to aż po prostu było tak złe, że chyba gorszego by się nie dało wymyślić, aczkolwiek panie Marvel by coś mógł wymyślić, mógłby coś rzeczywiście gorszego zrobić, no ale zobaczymy. Ale teraz chciałem się właśnie odnieść do tego, o czym materiał wspomniał, czyli o braciach Russo. 2 słowa chciałem powiedzieć. Szok! Widzicie, nawet Google Translator filmowy może być w szoku. Szok! Bracia Russo wracają do Marvela, nakręcą 2 części Avengers, podaje nam The Hollywood Reporter.
Z tego co pamiętam, ostatnio oglądałem materiał na temat tego, że oni chcieli również, kiedy nakręcili 4. część, mieli pomysły na 2 kolejne części, ale Marvel powiedział: nie, my idziemy w innym kierunku, więc pauza, stop, dziękuję bardzo i tak dalej, i tak dalej. Tego chyba się nikt nie spodziewał. Jak donosi The Hollywood Reporter, Kevin Feige ma dość zamieszania wokół widowiska Avengers 5 i sięga po sprawdzone nazwiska, które mają projekt uratować. Co więcej, nowi reżyserzy mają także zająć się częścią 6, aktualnie noszącą tytuł Avengers Secret Wars. Bo Avengers 5 już nie jest The Kang Dynasty, bo po tym, co się oczywiście stało z aktorem, który no troszeczkę rozrabiał, że tak powiem delikatnie, Kang ma być w ogóle odrzucony na bok i w przyszłych projektach, jeżeli się w ogóle będzie pojawiał, to będą to po prostu różni aktorzy, no, że na zasadzie warianci i tak dalej, i tak dalej. Kim są osoby, które mają uratować problematyczne widowisko? To Joe i Anthony Russo. Jej! Bracia są w Marvelu doskonale znani, nakręcili bowiem 4 z najwyżej ocenianych i najbardziej kasowych części cyklu MCU. To nie jest cykl, to jest uniwersum, ale niech będzie. Czyli filmy Kapitan Ameryka Zimowy Żołnierz, Kapitan Ameryka Wojna Bohaterów, Avengers Wojna bez granic oraz Avengers Koniec gry. Kontrakt na razie nie został podpisany. Bracia Russo zaczęli rozmowy w sprawie ustalania warunków współpracy. Oczywiście mówię tym wszystkim, którzy zanim będziecie super ekstra podekscytowani, trzeba pamiętać, że to oni sprawili, że Hulk jest taki, jaki jest między nimi, a że Thor był grubasem. Co ciekawe, Jeff Snyder niedawno mówił w swoim podcaście, że bracia Russo wyrazili chęć wyreżyserowania 5. części Avengers, jednak Marvel miał nie być zainteresowany. Mówię oczywiście o tym, co było dawno temu. Wtedy na głównego kandydata na reżysera wskazywany był Sean Levy, czyli twórca Deadpool i Wolverine, ale on powiedział, to już mogę wam zdradzić, że nie chce, dziękuję bardzo, ponieważ on chce nakręcić nowy film w świecie Gwiezdnych Wojen, więc on woli bardziej Gwiezdne Wojny, a domyślam się, że jeżeli zrobi dobrą robotę i tam, no to Marvel się do niego uśmiechnie. Od zakończenia współpracy z Marvelem bracia Russo bezskutecznie próbują powtórzyć sukces, współpracując z platformami streamingowymi. Jednak ich dotychczasowe projekty reżyserskie nie spotkały się z entuzjazmem. Nakręcili Cherry, nienawiść utraconą dla Apple'a, Greyman dla Netflixa, Greyman widziałem, jest recenzja na kanale, jest słabo, oraz serial Citadel dla Prime Video. Dużo lepiej radzi sobie ich firma producentka Agbo. Stoi ona za takimi hitami jak oscarowe Wszystko Wszędzie Naraz, no oczywiście, że znamy bardzo dobry film, serial Stamtąd, czy cykl akcyjniaków, 2 części. Niech będzie. Cykl akcyjniaków Tyler Rake. Okej, w porządku, niech będzie. Co wy myślicie? Czy bracia Russo mogą uratować Marvela? Czy mogą uratować to całe uniwersum? Bo no nie wygląda to za dobrze. Naprawdę, nie wygląda to super świetnie. Zgadza się, Johnny. Takich newsów już było pełno, a wychodzi z tego kupa. Ja oglądałem, mówiłem wam, czy oglądałem niedawno Q&A i tam mówiłem o tym, że będzie nowy Blade i tak dalej. To było bodajże Q&A sprzed 3 lat, a w tym momencie 3 lata później i dalej nie mamy tego Blade'a, więcej nie mamy nawet aktora mamy, ale nie mamy scenarzysty, nie mamy reżysera i tak dalej. Więc w świecie Hollywoodu mnóstwo rzeczy się może zmienić, mnóstwo się może rzeczy zadziać, podziać i tak dalej, więc może z tego wyjść? Oczywiście, że może z tego wyjść. Wiesz, tak naprawdę jeżeli 10% z tego, co ja wam tutaj mówię, się zgodzi, to jest super, bo na przykład też mówiłem tam o czym? O nowym Konanie, tak? Gdzie Arnold miał grać Kroma bodajże, czy Krona, jednego z bogów i tak dalej. Mówimy o takich różnych rzeczach i te wszystkie rzeczy się oczywiście nie zgadzają, bo okazuje się, że siam to ta firma zbankrutowała, to i w ogóle i to się potem okazuje, że jest strajk aktorów, że jest czas, kiedy się zatrzymuje świat, bo nie topesz i to się rzeczywiście dzieje, że po prostu jest lipa wielka i dziękuję bardzo i z tych wiadomości, które ja wam podaję, no dzisiaj jest kilkanaście. Obstawiam, że jeżeli powiedzmy, że 3-4 się sprawdzą, no to będzie rzeczywiście super. A to nie są jakieś rzeczy, które ja sobie wymyślam, jakieś teorie spiskowe, tylko to są informacje podane przez, potwierdzone źródła, nomen omen, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, że rzeczywiście, no co tu mówić, ktoś nad tym myśli, ktoś to rzeczywiście wykombinował. No ale tak to jakoś jest, panie i panowie. Ja przypomnę, że dzisiaj sobie gadamy o tym, co tam w Hollywoodzie. Zostało nam jeszcze shorty, został nam jeszcze cykl Po jaką cholerę.
a także został nam cykl Złowione w sieci, bo takie rzeczy jeszcze mamy. I zacznijmy od cyklu Po jaką cholerę. Chyba nie trzeba mówić, o czym jest ten cykl. Po prostu mi się wydaje, że jest jak najbardziej sam się wyjaśnia, sam jest i no, tłumaczy się łatwo i przyjemnie. Słuchajcie, po pierwsze, będzie nowy ognisty podmuch. Backdraft, taki jest oryginalny tytuł, oczywiście pod innym World of Real. Jeżeli pamiętacie ten film, tam wystąpił Kurt Russell, William Baldwin, Robert De Niro, Donald Sutherland, Scott Glenn i kilku innych, ale stwierdzono, reżyseria Ron Howard, ale stwierdzono, okej, nakręcimy nową wersję, bo potrzeba. Po jaką cholerę wy to robicie, rzeczywiście nie ma potrzeby. Pamiętacie ognisty podmuch? Jeśli nie, to nic straconego. Producent ogłosił powstanie remake. Wiem już, kto zastąpi Kurta Russella. Będzie to Glenn Powell, panie i panowie, którego możecie ostatnio oglądać w wielu filmach, bo na przykład jest druga część Twistera, czyli Twisters. Była druga część Mavericka. Teraz będzie oczywiście druga część, nowa wersja ognistego podmuchu. Powell zaczyna się powoli stawać specjalistą od nowych wersji popularnych klasyków. Do kin właśnie wchodzi Twisters z jego udziałem, a wkrótce rozpoczną się zdjęcia do The Running Man, czyli nowej wersji Uciekiniera z Arnoldem Schwarzeneggerem. To jest kolejna po prostu rzecz, gdzie jest porąbane. No ale to już inna sprawa. Oryginał to film 1991 roku o dwóch braciach strażakach. Gwiazdami oryginalu byli Kurt Russell, William Baldwin, Robert De Niro, Donald Sutherland. No zgadza się, oczywiście, nie ma co tłumaczyć, bo to film jest klasyk. I po co robić nową rzecz? Po co robić takie filmy? No ja wiem po co, no bo kasa, misiu. I tak ma to być, ale jak dla mnie to jest niepojęte, naprawdę niepojęte. Ale to już zobaczymy jak to będzie. Ale słuchajcie, to nie jest koniec, po jaką cholerę, bo będą również nowe kosmiczne jaja. Kosmiczne jaja. Słuchajcie, ja ten film widziałem w kinie. Tak, taki stary jestem. Widziałem ten film w kinie. Podaję akurat artykuł o Variety. W galaktyce znów nic nie usłyszy śmiechu. Amazon MGM Studios przygotował bowiem kontynuację komediowego klasyka Kosmiczne jaja. Gwiazdą produkcji ma być Josh Gad, a wśród producentów jest reżyser oryginału Mel Brooks. Mel Brooks nie wystąpi w tym filmie, więc po co? John Candy niestety nie żyje w roli Barfa. Bill Pullman raczej nie będzie zainteresowany. Totalnie nie rozumiem tego, naprawdę. Scenariusz napisali już, jest napisany. Producentem jest Kevin Soller. Które elementy Gwiezdnych Wojen postanowił wymieniać tym razem Gad, Brooks i spółka. Od premiery oryginału pojawiło się wystarczająco dużo. To nie pierwszy raz, kiedy Mel Brooks wraca do jednego ze swoich starych projektów. W 2023 roku napisał i wyprodukował serial Historia Świata, część druga, który stanowił kontynuację filmu Historia Świata, część pierwsza. W obsadzie kontynuacji znalazł się właśnie Josh Gad. No nie ogarniam i nie chcę takich rzeczy, no bo spokojnie można byłoby zrobić parodię. Bez problemu, rzeczywiście. Od lat 80. mnóstwo filmów powstało i nie tylko oczywiście Gwiezdne Wojny, bo tych rzeczywiście produkcji sci-fi jest całe mnóstwo i można by się spokojnie naśmiewać, no ale w tym momencie, jeżeli już mamy Rick Moranis, też pewnie nie będzie zainteresowany, może Michael Winslow powróci, to jest ten od tych dźwięków z Akademii Policyjnej, no ale rzeczywiście nie widzę potrzeby, żeby to jak najbardziej ruszać, żeby o tym rzeczywiście mówić, no ale jak widać oni chcą i to mnie bardzo, panie i panowie, denerwuje, to mnie bardzo drażni, bo to nie są rzeczy, które powinno się ruszać. Pamiętacie, że Mel Brooks niespecjalnie jest twórcą, którego interesuje poprawność polityczna, więc jak to wszystko ma być ubrane, no ja wiem oczywiście, że tutaj jest w Kosmicznych Jajach jest dużo łatwiej, na przykład niż w Płonących Siodłach, no ale zobaczymy jak to będzie, panie i panowie, wyglądało tym razem. Mam nadzieję, że będzie jakoś takoś. Patrzę tutaj dalej. Mówi się, że w nowym Kapitanie Ameryce ma być Czerwony Hulk. Tak, jest nawet na zwiastunie, pojawił się generał Ross, oczywiście w tej roli Harrison Ford, bo William Hurt niestety nie żyje. Powiem więcej, Johnny Depp, Hulk pojawi się również w filmie Deadpool i Wolverine, ale w jakiej formie? Zobaczysz, bo to będzie walka Wolverina z Hulkiem. Specyficzna walka. A wiesz, że powstał prequel Dziecka Rosemary? Wiem, że coś tam było, ale Żona astronauty było coś takiego, ale to chyba nie o to chodzi, także nie przypominam sobie. No nawet nie widziałem Adalet, wiesz?
Więc jakoś tak to wszystko dziwnie jest, że akurat człowiek stara się ogarniać, tak? Stara się rzeczywiście te wszystkie rzeczy śledzić, no ale nie zawsze się to jakoś udaje. Czasami jest lepiej, a czasami jest gorzej. Słuchajcie, teraz pora, panie i panowie, muszę tylko znaleźć oczywiście, na shorty. Shorty są to krótkie wiadomości, które będę wam odczytywał jedna po drugim, potem się po wszystkich możemy odnieść. Tematy różne, ale zawsze około filmowe, więc skoro powiedziałem, to lecimy. Gdzie to idzie? Mam shorty. Proszę bardzo, panie i panowie. No i czas start. Zdjęcia do filmu Young Avengers rozpoczną się prawdopodobnie w przyszłym roku. To tak jak mówiłem, rzeczywiście jak to ma być. Tutaj mamy osoby, które mogą się pojawić, czyli Ameryka, między innymi Chavez, Miss Marvel, tutaj dziewczyna z Hokaja i kilka innych postaci, panie i panowie. Dormammu powróci w filmie Doctor Strange 3. Przeszłość Clay zostanie zbadana w filmie i Marvel Studios chce, ażeby Sam Raimi wyreżyserował ten film. Zdjęcia mają się rozpocząć w 2025 roku. Jeszcze nie wiedzą, nie mają reżysera, ale już wiadomo, kiedy film będzie się kręcony. Zakończyły się zdjęcia do serialu Obcy Noah Wyla. Wkrótce premiera na FX. Domyślam się, że skoro FX, to w Polsce może to być pokazywane przez Disney+, panie i panowie. Mówiłem wam oczywiście o tym, że jest nowa wersja Kosmicznych Jaj, nowa wersja Ognistego Podmuchu, tak samo nowa wersja The Running Man, filmu oczywiście z Arnoldem. Pamiętacie, był Arnold, był Japhet Kotto, oni grał Bena Richardsa, uciekał w programie telewizyjnym i tak dalej, i tak dalej. Książka jest zgoła inna. Książka rzeczywiście jest mroczna. Książka tak naprawdę oprócz bohatera i faktu, że ucieka, bo się zgłasza do programu, nie ma nic wspólnego. Całkiem inne rozwinięcie, całkiem inny bohater, całkiem inne zakończenie. Zobaczymy, jak to będzie działało. To, że Megan rozpoczęła zdjęcia, to już mówiłem. Trwają prace nad filmem 24. Na razie nie wiadomo, czy będzie to reboot, czy kontynuacja serialu. Domyślam się, że Kiefer Sutherland, jeżeli to będzie kontynuacja, musi powrócić, bo inaczej to by oczywiście sensu, panie i panowie, nie miało. Trailer do filmu Thunderbolts zostanie pokazany podczas San Diego Comic-Con, więc już bardzo, bardzo, bardzo niedługo. W Marvel Studios trwają rozmowy na temat projektu legendarny Star-Lord. Chris Pratt ma ponownie wcielić się w rolę Star-Lorda. Marvel poszukuje obecnie odpowiedniej osoby do kierowania projektem. Więc rzeczywiście Strażnicy Galaktyki zakończyli się, więc czemu nie? Jak najbardziej. Okej, co tam dalej? Dave Filoni rozmawia z Lucasfilm na temat stworzenia miniserialu aktorskiego o Wojnie Klonów. No, to mogłoby być ciekawie, tym bardziej, że akurat Filoni to jest jeden z takich osób, które ogarnia rzeczywiście te wszystkie rzeczy. Serial Vision ukaże się w 2026 roku na Disney+. W roli tytułowej powróci Paul Bettany. Możliwe, panie i panowie, ten news się ukaże dopiero za kilka dni, ale jest również w przygotowaniu film pod tytułem Scarlet Witch. Zdradzam naprawdę, panie i panowie, że jeżeli myślicie, że Wanda Maximoff nie żyje, jesteście w dużym, dużym błędzie. Według doniesień Marvel Studios pracuje nad serialem Blonde Phantom dla Disney+. Do roli głównej rozważana jest Taylor Swift. Opisuje się go jako serial szpiegowski, którego akcja rozgrywa się w Las Vegas w latach 50. XX wieku. Taylor Swift, no, ja wiem, nie jestem wielkim fanem tej piosenkarki, no ale już wielu było piosenkarzy, którzy z mniejszym lub większym powodzeniem występowali w filmach. Nicolas Cage wcieli się w Bena Rileya w serialu Spider-Man Noir właściwie. Nadal będzie miał wygląd noir, ale zamiast Petera Parkera będzie nazywał się Ben Reilly. Ten projekt z Cage'em wygląda coraz ciekawiej. Jak najbardziej, oczywiście, że tak. Za kilka dni zdradzę wam fabułę tego serialu, bo już ją znam, panie i panowie. Serial Arkham, panie i panowie, Asylum został anulowany. Akcja miała się rozgrywać w uniwersum Batmana Matta Reevesa, czyli tego nowego, ale na dzisiaj serial nie będzie dalej rozwijany. Bardzo mi przykro, że tak to jest, ale w Marvelu tak, oczywiście, że tak. Trwają prace nad krótkim serialem skupionym wokół podróży Steve'a Rogersa, mającej na celu zwrot Kamieni Nieskończoności, czyli, no krótko mówiąc, to, co się wydarzyło pod koniec czwartych, panie i panowie, Avengers, a dodatkowo dalej Marvel rozważa wprowadzenie Erika Bany jako Hulka w filmie Avengers Secret Wars. Robi się ciekawie. Dodatkowo powiem, że również rozważane jest, ażeby w filmie Avengers Secret Wars pojawił się Deadpool oraz Wolverine.
Byłoby to rzeczywiście mega ciekawie. Zdjęcia do filmu Thor 5 mają się rozpocząć podobno jesienią 2025 roku. Mówi się, że Marvel Studios szuka kogoś, kto napisze i wyreżyseruje tenże film, panie i panowie. Tak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o krótkie wiadomości. Już tutaj patrzę, co piszecie. Cześć Jerewani, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Bartosz pyta, Marcin, co sądzisz na temat polityki Netflixa? Jedno konto na jedno gospodarstwo domowe i dobry wieczór, miłego wieczorka życzę. No, dla mnie to jest, wiesz, bzdura, znaczy okej, u nas jest jedno konto na przykład, bo wystarczy, tak, ja za nie płacę, a moje miśki mają swoje profile, wiadomo, i dziękuję bardzo, ale co na przykład w ten sposób, że mamy serial Pełna chata, co? Jeżeli mamy na przykład 3 osoby, cześć Ormando, witam cię bardzo serdecznie. Jeżeli na przykład mamy 3 dorosłe osoby i na przykład każdy stwierdzi, okej, no ja chcę mieć swojego Netflixa, swojego, bo płacę, bo to, bo siamto, no to jest dla mnie bzdura, naprawdę, to jest dla mnie bzdura. Te wszystkie rzeczy z walczeniem tego, Krzysiu Lesiu bodajże, to jest osoba, jeden z moderatorów, także facet, który założył grupę na Facebooku Marcinowe recenzje, policzył kiedyś, że ażeby ogarnąć te wszystkie platformy streamingowe, to miesięcznie to jest wydatek około 500 zł. Ja wiem oczywiście, że może mieć promocję, że na przykład Amazona Prime'a można mieć za 49 zł za rok. No okej, jest w porządku, no ale już Netflixa, już Disney+, Maxa, CDA Premium, Playera i tak dalej, Viaplay, Sky Showtime, no to rzeczywiście tego jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Także jak dla mnie to jest po prostu głupota, panie, panowie, głupota. No to jest to samo, okej, to wrzuciłem kilka razy to samo pytanie. Tytuł Apartament A7, a premiera ma być na Paramount Plus we wrześniu. Super elegancko, żebym tylko jeszcze wiedział o co chodzi, ale tak to rzeczywiście jest. Ja przypomnę, panie i panowie, że dzisiaj gadamy o tym, co tam w Hormudzie. Zaraz wam wrzucę tak, złowione w sieci. Dla tych, którzy oglądają materiał z odtworzenia, mówię dziękuję bardzo, dobranoc, fajny był odcinek. A to dlatego, drodzy moi, że wiem, że wpadną prawa autorskie i będę zmuszony to usunąć. Jak mówiłem wcześniej, mam pozwolenie od zespołu, ażeby użyć ich piosenki, ale zespół wykorzystał sam piosenkę zespołu Backstreet Boys i co tu dużo mówić, zespół pozwala, ale zespół Backstreet Boys już z nimi już niestety umowy, panie i panowie, nie mam. Tak to się jakoś złożyło, tak to rzeczywiście jest.